Witajcie telewidzowie! Kolejnego dnia z Kolumbii jesteśmy w miejscowości Neiva i dzisiaj szykuje się nam lot. Lot z przesiadką, lecimy do Bogoty, a później, no to właśnie się dowiecie później. Trochę się boimy o Marikę, bo Marika ma problem z uchem jeszcze, ale widać jest w dobrym nastroju. To mamy nadzieję, że będzie dobrze, że po prostu jak się podniesiemy i to ciśnienie na ucho nie zadziała aż tak, żeby Marikę gdzieś tam po drodze wysadzać. No my jeszcze musimy się spakować, bo dopiero się zaczynamy pakować. Mamy lekko ponad godzinę, żeby stąd wyjść. To jest nasz burdelik. Do tego plecaka musimy załadować 23 kg, bo mamy wykupioną walizkę, bo się nie zmieścimy, więc tu leci 23 kg i później jeszcze musimy się w małe wcisnąć. Tak, ja nie wykupiłam, więc ja mam znowu tylko taki ten malutki, taki mój niebieski plecak, ale tam chyba włożymy sprzęt, a reszta właśnie pójdzie tu i ja mam w sumie 3, bo ja mam wykupione, czyli 23 kg tu, jeden może być 12 kg, no i taka podręczna torba, powiedzmy jeszcze na jakieś tam gadżety, laptopy. Marcin nazbierał tych rzeczy, dlatego musiał wykupić więcej. No dokładnie. Okazało się, że się nie zmieścimy i muszę kupić coś takiego, czyli rumunka, nasze ulubione torby w podróży. Ja już miałem brać tą rumunkę, Marika zadzwoniła, wstrzymała mnie jeszcze z zakupem, mówi poczekaj, bo może się zmieścimy, no jak się tam trochę poupychamy. No ja czekam właśnie na telefon, Marika tak powrzuca szybko wszystko, zobaczymy czy się uda jej, a jak nie, no to będę musiał kupić tą większą. Więc czekam na telefon zwrotny od Mariki. Tutaj jest piekarnia, taka restauracja, ciastkarnia, można coś sobie zjeść, no i gołębie też mają tutaj wyżerkę, zobaczcie. Wyjadają z tej blachy, co zostało. Mari mówi, że niepotrzebnie wyszedłem, że tam dorzuciła, pouciskała po kątach i mówi, że powinniśmy się zmieścić. A to też w sumie dobrze, bo pozostawiamy rzeczy, których też nie potrzebujemy, a wozimy przez całą Kolumbię. Udało się to wszystko ogarnąć. Nawet plecak zawinęliśmy, kupiliśmy taką folię. Złotówkę ta folia kosztowała 20 metrów. A także... zobaczcie, jak pięknie opakowane. Tak, bardzo dobrze się naciągała, kleiła się, bo nie wszystkie są takie, niektóre są takie beznadziejne, a ta akurat dała radę, ale była cienka, więc podejrzewam, że jak plecak wróci, to on będzie, wiecie, to wszystko porysowane, podrapane, nawet podejrzewam, że pęknie, bo kiedyś też już tak miałem. Lecimy? Gotowa? Lecimy. Daliśmy radę. 5. Wychodzimy już z naszego pokoju, 90 000 za niego daliśmy, 95, czyli tak lekko ponad 80 zł. Także idziemy już oddać klucze i spadamy, bo sprawdzaliśmy taksówki, tutaj żadne nie jeżdżą, więc musimy się podpytać, w sensie jeżdżą, ale nie te z aplikacji. Musimy podpytać pani, jak tam się dostać, czy jakimś autobusem tutaj dojedziemy, czy w ogóle musimy stanąć na ulicy gdzieś i złapać. Jest już nasz człowiek, wsiadamy do taksówy. Startujemy taką miejską taksówką, patrzcie, kolega włączył, jak to się nazywa? Taksometr. Tak, 2000 na start jest, czyli złote 80 za zamknięcie drzwi. Nie wiem ile w Polsce teraz jest, bo w Polsce to się jeździ Uberami, a nie takimi taksówkami, ale jak wiecie ile coś takiego kosztuje w Polsce w taksówce, powiedzmy w Warszawie, za wejście, no to będzie w sumie fajnie się dowiedzieć. No i nie tylko w Warszawie, jak dacie znać na przykład ile to kosztuje i napiszecie miasto, to też w sumie fajna informacja dla ludzi. A może sami jeździcie na taksówce, to dajcie znać. O kurde! Kilka minut później i pan już skasował. A, pan tutaj nacisnął, było 8,10, który jest... A, jest 8,10, dobra. 8000 płacimy, a tu 9300, dobra, zaraz zobaczymy. Wyszło jednak 9300, czyli około, powiedzmy, niecałe 9 zł. Jesteśmy już na lotnisku, idziemy oddać moją walichę. Wykupione mam 23, a tutaj jest niecałe 16. Czyli jeszcze trochę kilogramów mógłbym dopakować. No jeszcze mam tutaj 2, ja mogę lecieć z 3. Piękna sprawa. Pokazałem wam ile miałem kilogramów. Tych plecaków nawet nie sprawdzali. Latam, słyszałem, bo to jest właśnie dość spora linia lotnicza. Oni się nie czepiają o kilogramy. Zobaczcie tutaj jakie są rozmiary. Moim zdaniem to są większe rozmiary niż w tym Ryanerze czy Wizarze, bo to jest plecak ten taki, który można mieć, a to jest ten mały. Nie, no to jest takie standardowe, 45, tak? 35, 20. Może różni się o 5 cm, tak mi się wydaje, bo teraz coś chyba Ryaner czy tam Wizard zmienili. Aha. Ale tak to jest ta normalna walizka, ta, która jest na kółkach, taka malutka, to jest ta, a to jest ten darmowy. No dobra. Jeszcze wam pokażę, jak tutaj funkcjonuje to lotnisko. Tutaj te wagi w ogóle to nie jedzie z wagi tam, tylko trzeba to ręcznie przenieść, a zaraz wam pokażę, jak to działa tutaj na tym lotnisku. Patrzcie, torby. To niby jeździ, ale nie jeździ. Tam jeździ tylko do tamtego momentu, tutaj już nie jeździ i oni tutaj wynoszą ręcznie na płytę lotniska. W sensie na płytę. Na wózki i dopiero później wózki jadą pod samolot. Sprawdziliśmy Ryanera. Ten mniejszy w całości, jeżeli chodzi o wymiary, no to jest 10 cm większy, a ten większy plecak jest taki sam. Dobra. Tak. Idziemy tam na tamtą stronę. Dzisiaj raczej nie skorzystamy z saloniku, bo tam, gdzie mamy nasze wejściówki, takie, że możemy sobie wchodzić ile chcemy, akurat zmieniają system i przenoszą wszystko. Dostaliśmy też taką wiadomość i akurat chyba to im zajmuje 5 dni i my akurat kupiliśmy lot w te dni, więc jakby
już nasze aplikacje nie działają, więc, ale mamy karty takie do tego zeskanowania, więc idziemy, sprawdzimy. A lotnisko niewielkie, tutaj jest jakaś kawiarnia, można jakąś przekąskę zjeść, jakieś zupki. Tutaj tak samo, o, i tutaj już się idzie na odloty, ale my na razie nie będziemy wchodzić, bo tutaj dziś jest ten salonik. Spróbujemy wejść, no wiecie, kto nie próbuje, ten nie pije. Tutaj jest salonik, bardzo mały, bo patrzcie, tutaj i tutaj już koniec, nikogo też nie ma, tam też nic jakby do jedzenia nie ma. Ale no dobra, my idziemy, spróbujemy na tą kartę. Sprawdziliśmy, nie działa i to właśnie nie działa akurat 3 dni do tyłu i jeszcze 2 dni, także no tak trafiliśmy. Ale następnym lotem już jak będziemy lecieć, a dobra, tu taka mała podpowiedź, zdrada, są jakieś bilety kupione, ale dobra, to jeszcze za dużo nie będziemy o tym mówić. Na następny lot już powinno działać. Podpytaliśmy panią i wstęp kosztuje normalnie 75 000 peso, czyli to jest jakieś około 70 zł, ale nie wiem, czy to jest warte, bo na przykład tutaj pani obok w sklepiku miała jedzenie za 25 000, no takie wiecie, zupa i drugie danie, więc najecie się, a tam same ciastka. Empanady i kanapka jakaś Tak, i była. kanapka, także nic na ciepło. Słabiutko. To nawet nie straciliśmy za wiele. No. Tam za rogiem jest lotnisko, więc my wyszliśmy z lotniska, mamy jeszcze godzinę do boardingu i jest restauracja, więc zobaczymy. Głodna Mari? Pół na pół jeszcze. Pół na Mario, pół, ja ochotę też się właśnie, ale napić. zobaczymy co... O, dziś mamy te wody, dobra, sprawdzimy sobie menu i podejmiemy decyzję. My zamówiliśmy sobie 2 porcje frytek, taka porcja 5000, 4,50, nie za dużo tych frytek, ale my zamówiliśmy frytki tylko po to, bo my rano kupiliśmy kurczaka, zjedliśmy go tylko trochę, więc zjemy sobie naszą kurę z frytkami. Na jedzenie idziemy już na lotnisko, ale sprawdzajcie rachunki, bo nam doliczył pan 20%. Tak, o, po prostu. Zamiast frytki policzyć po 5, to policzył każdy po 6. Niby to jest 1 mil na porcji frytek, tak? Tak. Czyli złotówka. No ale w przeliczeniu to wychodzi 20%. No to jest bardzo dużo. Jeśli Tak, popatrzymy, słyszeliśmy, to że tutaj to takie dość popularne, więc jak będziecie, to po prostu sprawdzajcie. Kupujemy jeszcze kawę na lotnisku. Co o dziwo, dobra cena tutaj jest, bo jest taka kawiarnia, którą Marika spotkała w mieście wcześniej. No i mają ceny bardzo dobre, więc bierzemy takie 2 kawy jeszcze. No, będziemy pić w Polsce, ale tutaj zdradzam coś. Mari jeszcze wzięła sobie kawę na wynos. Pani powiedziała, że nie ma problemu, przez bramki przejdziemy, tam przez kontrolę bezpieczeństwa, więc sprawdzimy to, jak w Kolumbii podchodzą do napoi właśnie na lotniskach. Mamy też wodę. Mam nadzieję, że przejdziemy z wodą. Jesteśmy już po drugiej stronie. Pokaż Mari kawę. Kawa przeszła, butelka wody. Tak, nie ma problemu. Można. Prosimy u nas też coś takiego wprowadzić. To jest niewielkie lotnisko i dosłownie w centrum miasta. No i takie samoloty latają. No my akurat będziemy lecieć większym dzisiaj. Przeleciał nasz, ten jest trochę większy niż ten. Wcześniej mówiłem, że latam nie sprawdza, a latam sprawdza. Teraz trzepię te walizki ładnie. Kupowaliśmy bilet osobno, więc Marika zostaje, ja mam inną grupę. Ciao! Ja już wchodzę, w sensie pani tutaj jeszcze jakieś tam... Tak, jest pani, jest, wszystko dobrze. Gracias! Dobra, idę do środka, Marika została. Patrzcie, stoi moja maszyna. Airbus 320, Wizard, z tego co wiem, takimi lata. Ten już rozgrzewa silniki, szykuje się do startu. Wyprowadzają go, zaraz będzie startował. Tutaj zobaczcie, nadal trzepią ludzi. Jestem już w samolocie, muszę iść teraz na sam koniec prawie, żeby on siedzenie 27. Zobaczymy, czy firma LATAM jest przesądna. 12. Mają 13, nie są przesądni. Ja tu się pcham przez cały samolot, a szefowa poszła sobie od tyłu i wlazła sobie od razu. Ale zobaczcie, miało być miejsce obok. A ty sama sobie zarezerwowałaś to miejsce? Nie, no przyznali mi, ale myślałam, że skoro z tej strony to nie ma okna. A ja mam okno, bo ja musiałem kupić walizkę i do tego jeszcze mogłem sobie właśnie takie miejsce kupić, raczej zarezerwować. Szefowa tak zakombinowała, że siedzi teraz przy mnie, nie gdzieś tam w kącie bez okna. Będzie mogła sobie tutaj trochę A jak słodko! Właśnie kapitan do nas przemówił i powiedział, że będziemy lecieć tylko 45 minut. Wygląda na to, że powoli ruszamy na pas startowy. Powiem wam, że nie jest źle tutaj z tym miejscem. Nawet mam tutaj jakieś 4-5 cm od następnego fotela. Tell you I'm leaving. How long can I stay?
tell you I'm leaving. Wylądowaliśmy, zobaczcie, 34 minuty lecieliśmy, a kapitan mówił, że 45 będziemy lecieć. Bardzo szybko. Wychodzimy jak najszybciej z samolotu. Gracias. Gracias. Bo za 15 minut mamy boarding na następny samolot, więc Bogota lotnisko jest spore, więc pewnie będziemy musieli gdzieś przejść. Także śpieszymy się. Gracias. Gracias, muchas gracias. Cockpit, proszę bardzo. Jakiś sprzęcik, dobra. Nie ma czasu na głupoty, lecimy. Już nam pani powiedziała, że mamy iść na C3. C3. C3, tu jest rozpisane, dobra. O dobra, lecimy tam, no na C. Zmieniliśmy tylko piętro, wjechaliśmy jedno wyżej i już są C, więc idziemy na trójkę. Patrzcie na to, na lotnisku można sobie kupić piwo, strzelić sobie, no ale ceny też są niezłe, bo to jedno piwo kosztuje 14 000, a normalnie to ze 4 takie kosztuje, więc lekka przebitka jest. Tutaj mamy wodę. Litr kosztuje brisy tej wody 10,50, to jest ponad 9 zł. A to w sklepie kosztuje 1000 niecały. 90 groszy, też litr. Byłem w toalecie, a tutaj też jest taki pokój obok toalety dla psów, dla zwierzaków, patrzcie. Mogą tutaj sobie posiedzieć, zrobić pewnie dwójkę, napić się. Tutaj też można jakieś ręce umyć. No ciekawe, czegoś takiego jeszcze nie widziałem. My znowu siedzimy w innych miejscach i widzę, że już samolot tam stoi i wpuszczają też moją grupę, więc ja mogę już iść. Marika jeszcze musi poczekać. Ciao, seniorita. Bye! Widzimy się na pokładzie. Dobrego lotu. Marika siedzi ode mnie 4 rzędy. Ja mam albo 5. Będę Cię obserwować. Pani bilet zeskanowała, jestem już, no mógłbym powiedzieć w tunelu, ale w takim korytarzu. Z tego co widzę, to w tunelu będę zaraz. Tutaj stoi nasz samolot. Dość chłodno w tej Bogocie wam powiem, bo tutaj są takie przewiewne szyby, że jakby powietrze cały czas się dostaje. Tam było 36 dzisiaj stopni. Puszczają, ale jeszcze trzeba postać w kolejce właśnie w tunelu. Wchodzę na pokład. Teraz. Oj, pełny dzisiaj będzie samolot. Ja już siedzę na swoim miejscu, ja mam rząd 26, a z tego co pamiętam Marika ma rząd 22. Mam nadzieję, że moja torba przeładowana i będę mógł ją odebrać. Mari ma jakieś problemy, bo jej ktoś miejscówkę zajął. Ktoś tu sobie kurtkę położył, zajął to Złokcia miejsce. go. No, kombinują. No właśnie, ale może zaraz obok Ciebie dostanę miejsce. Tutaj u mnie wolne, na cały rząd nawet, patrzcie, 6, 5 w sumie wolnych. To zarezerwuj ten dla mnie. No to chodź, tutaj jest. Ktoś tu jeszcze idzie. Też mam miejsce przy oknie. Państwo tutaj się pomylili, bo myśleli, że przy oknie to jest D, a D jest przy wyjściu. No i takim sposobem też będę coś tutaj podziwiała Ale ty teraz widocznie. kombinatorka jesteś. Nie spodziewałem się, że coś podadzą, a tutaj proszę, przekąska, soczewica taka z limonką, trochę soli, wysuszona oczywiście taka na chrupko, do tego kawa i woda. Super. Ruszamy 18 minut wcześniej. Ran all the way here, but now I can't see the reasons I try too hard to make a better reality. So I ran all the way here just for the chance that you'd come to. I've been waiting all day to come here and see you. It helped me deny my loneliness. So I ran all the way here, and I don't even know who you are. Who am I doing this for? Who am I doing this for? I refuse to fall asleep. Szefowa, na mnie czekasz? No czekam. Lecieliśmy niespełna 2 godziny, jesteśmy już na miejscu. O, to jest nasz kierownik. Tak, wychodzimy. Ale ciepło. Ciepło, tutaj jest wilgotność wysoka. Tą maszyną lecieliśmy.
Jesteśmy w takim miejscu, że tutaj też muszą przylatywać takie paczki z samolotami normalnymi. Opony nawet widzicie, rury jakieś. Wchodzimy na lotnisko, od razu jest tutaj taśma z walizkami, więc czekamy na jeden plecak. Nie ma wyjścia. Każdy turysta spoza Kolumbii musi zapłacić tutaj 50 000, czyli 45 zł za wjazd. Nie tylko spoza Kolumbii, ludzie, którzy nie urodzili się w Leticji czy Puerto Nariño, tak samo. Kolumbijczycy też? No jest tutaj napisane, że Leticia, Puerto Nariño. Może ja coś tutaj źle reszta, zrozumiałam. a reszta płaci. Muszę No jeszcze to to może przetłumaczyć, zaraz. Można płacić kartą, pamiętajcie o tym, albo gotówką, dobrze, bo nie mamy dużo pieniędzy. Także tak, płacimy kartą, mamy coś takiego. Pewnie sprawdzają to później. Dobrze zrozumiałam tą notatkę. Okazuje się, że wszyscy z Kolumbii, spoza Leticji, spoza Puerto Nariño muszą zapłacić ten podatek. To ładnie koszą. No, To nie sporo małe siana. pieniądze przecież. 50 000, 45 zł około. To jak wiza do jakiegoś kraju, no No. 45, 50, chociaż nie więcej się płaci za wizę. No ale powiedzmy. mimo wszystko sporo. Tak, tam zobaczcie, stoi pani przy wejściu w sumie na środku i sprawdza. Jedzie nasza kula. Jest! Nie musimy czekać następnego dnia. No zobaczcie, coraz mniej tych walizek już wyrzuca. Ludzie się stresują, bo czekają, wiecie, a one tak powoli. Nie wiem, czy oni może jeszcze gdzieś się sprawdzają, bo przecież one były już wyciągnięte, jeszcze siedziałem, to już 3 wózeczki pojechały z walizkami pod lotnisko. Może i sprawdzane były, bo tak samo w samolocie była takie jakby dezynfekcja. Widziałeś, jak wysiadaliśmy? Takim dymem. To chyba taka chmurka po prostu, na właśnie, zawsze jest. Znaczy no zawsze, nie zawsze, właśnie nie zawsze. Ale to dezynfekcję to robią, mi się wydaje, osobno czymś takim, a to po prostu jest, żeby ci lepiej się było do oddychania. Tak bym obstawiał. Możliwe. Dobra, bierzemy nasze rzeczy i wychodzimy łapać jakąś taksówkę. Wychodzimy, zobaczymy, czy pani zapyta o to. A pani pyta o bileciki. W środku gdzieś tam. Tam wcześniej, zaraz wam jeszcze pokażę. Tam były taksówki, kolejka na te taksówki, ludzie się pchają. Afera była, bo ktoś bez kolejki się wbił. A my widzimy, że tam tuk-tuki stoją, ale wygląda na to, że one tutaj nie mogą wjeżdżać, więc idziemy zapytać, albo się kawałek przejdziemy gdzieś tam i złapiemy jakąś okazję. Mari w ogóle pojedzie sobie, tak mi się wydaje już, że Mari sobie pojedzie z walizkami, tuk-tukiem albo taksówką, a ja zrobię sobie spacer 3-kilometrowy. No właśnie, te 3 kilometry z tymi plecakami, no dałoby się zrobić, ale kurczę, po co marnować te plecy. Także ja sobie mogę pojechać na spokojnie. Dziwna sprawa, że tu żadnych taksówek nie ma, w sensie, że trzeba na nie czekać i ludzie naprawdę tam się przepychają tak, koleżanko, do tyłu, to teraz my tutaj. Oni wsiedli, wiecie, no taka aferka była tam niezła. Te taksówki tak podjeżdżają tak. I wiecie, jak sporo ludzi wysiadło, wszyscy chcą dojechać do miasta, no to dobra. Ale tutaj już czekają. Tak, tam już są pirani, oni sami się tak nazywają, pirania. Marika jedzie tuk-tukiem z naszymi walizami tutaj. Powiedz mi później, ile będzie, jaka cena? Pan mówił, że za 12. Za 12. No to pięknie, około 10 zł Marika jedzie 3 km, a ja się przejdę 3 km. Ciao! Uważaj na siebie, pa! Dobrze, dobrze. Nie mam internetu na karcie, skończył mi się, ale mam wbity hotel tam, gdzie mieszkamy, tam, gdzie będziemy spać dzisiaj, więc idę, no mówię, 3 km. Tam pokazuje, że jakieś koło 40 minut powinienem iść. Tutaj na razie miasta nie widać, są jakieś tam pojedyncze domki, ale jeszcze kawałek muszę przejść, dopiero będę w mieście. Tutaj jest jakaś ścieżka, jakieś skróty. Muszę wyjść na tą drogę i gdzieś tam jeszcze kawałek, później skręcę w lewo albo w prawo i powinno mi się zacząć miasto. Widzę, że jakieś boisko do gry w gałę jest, kosza też, ale kosza nie ma. Widzę, że same rurki zostały, no ale nikt nie gra. Tam widzę jakiś młodzi się relaksują, piją jakieś piwko. Miasto się zaczęło. O, 2 dziewczyny na motorach pojechały, ale na razie nic nie ma tutaj. Oprócz gdzieś tam jakaś popularna droga musi być, albo z tamtej strony jest jakaś główniejsza, bo tutaj sporo ludzi jeździ. Idę dalej prosto, tam widzę jakaś stacja benzynowa. Jest stacja benzynowa i też jakaś impreza, dyskoteka od razu. Muzyka gra, światełka są, ale widzę tutaj od razu, że jest, nie wiem czy wy zobaczycie, 19, prawie 20 000 kosztuje galon, czyli o 5 000 więcej niż w mieście, czyli 4,50 złotych to kosztuje więcej, a galon, poprawcie mnie, nie wiem, 3,6 litra czy 3,8 ma? Palmy przy drodze rosną, ja widzę, że tutaj drugie boisko jest, tutaj już można w kosza pograć. Ja już na miejscu dojechałam, trafił mi się naprawdę świetny kierowca. Podwiózł mnie tutaj, całą drogę też przegadaliśmy, pomógł mi z bagażami, mówi spokojnie, spokojnie, jakby
była zestresowana, że on mi ucieknie z tymi walizkami i pewnie to ode mnie wyczuł trochę, więc mówię tak, spokojnie, ja Ci tu pomogę, nie śpiesz się, tak, sprawdź sobie jeszcze wszystko, także naprawdę fajny gościu. I tutaj z hotelu mi napisali, że normalnie powinniśmy zapłacić 20 za taksówkę, zobaczcie, on od razu na wstępnie krzyknął, że 15 za nas dwoje, później jak powiedziałam, że sama jadę, to nawet zszedł i pewnie za dyszkę by mnie tutaj przywiózł, ale już mówię, nie, dalej się nie negocjowałam z nim, także tak, jestem na miejscu. I tak prezentuje się pokój, łóżko, dostaliśmy 2 ręczniki, to też taki niestandardowy, czasami trzeba zapytać o drugi, taka ala szafa, stolik, biurko do pracy, klimatyzacja też jest i łazienka. O, rurka na górze wystaje, super, także jest ok. O proszę, zobaczcie, nawet dla dzieciaków w takiej miejscowości coś przygotowali. No super, ale w sumie do końca nie wiecie, gdzie jesteśmy, bo przylecieliśmy do Leticji. Leticia to jest ostatnim miastem na południe w Kolumbii. Jak sobie sprawdzicie na mapie, to tam jest coś takiego i tam jest usytuowana Leticia. I jak ktoś ogląda nas dłużej, to pamięta, jak płynęliśmy z Iquitos do Santa Rosa, wyspa taka w Peru jeszcze. Później popłynęliśmy do Brazylii, do Tabatinga, ale do Leticji już nie poszliśmy. Byliśmy tam przez granicę, przechodziliśmy tylko tam sobie poświrować trochę. I tak, i tutaj są te 3 granice. Jest Kolumbia, jest Brazylia i jest Peru. Więc tutaj się zatrzymamy na kilka dni. Pewnie zauważyliście, że jestem mega zajarany, bo nie ukrywam, że na tą część wyprawy po Kolumbii czekałem najbardziej. Uwielbiam takie klimaty, będzie jakiś statek, będzie Amazonka, także pamiętacie zresztą, jak było w sumie chyba z rok temu, ale tak jak wspomniałem, to są moje klimaty, ale jakie plany mamy na później, to już zobaczycie w trakcie. A tutaj co się odwaliło? A, karetka. Są mi jakieś wypieki? To piekarnia raczej, no tak, są też tam jakieś chleby, to jest popularne. W Kolumbii sporo jest piekarni, zaraz zobaczę, co tutaj mają dokładniej. Są jakieś bułki, są jakieś ciasteczka, ogólnie oni większość tych rzeczy to robią na słodko, a te chleby, one może wyglądają ładnie, ale to jest taka zwykła angielska buła, wiecie, taki chleb tostowy w środku, no nic ciekawego. Podobno dochodzę gdzieś do centrum, tak widzę na mapie, ale tutaj za wiele się nie dzieje, może taka restauracja tylko tutaj. Tam widzę menu, kolega jakieś hamburgery, widzę ma rozpisane różne rzeczy, tutaj też parówczaki z margaryną teraz smaży, tam jest cebula. No szykuję już hot dogi. No nie, ja tego nie. Idę dalej, po prostu zobaczcie. O, to jest świetne, patrzcie, można... O kurde, to tanioszka. Taką całą butlę, patrzcie, ona ma, ile tu jest napisane? Prawie 19 litrów, prawie, za 2 tysiaki napełnić, czyli złoty 80. To znaczy, że skoro miejscowi tutaj nalewają tą wodę, to obstawiam pewnie, że woda tutaj z kranu nie jest pitna. I tak jak wam powiedziałem, pokazuje mi, że jestem w centrum, tylko że tutaj nic nie ma, może w dzień tutaj się więcej dzieje. A, panie tutaj coś sprzedają. Tamales, tutaj tak samo. Aha, na takim głównym skrzyżowaniu coś tu się dzieje. Tutaj jest jeszcze jakaś taka uliczka. O, no to nią się przejdę, ale zaraz podpytam, po ile tamales. Są tu jakieś sklepy, biznesy, ale wszystko jest pozamykane. Powiem wam, że myślałem, że będzie więcej. Chyba że tam gdzieś bliżej granicy z Brazylią. Jak byliśmy w Brazylii, no bo to jest jakby miasto podzielone na pół, można powiedzieć, no to tam się grubo działo, a tutaj tak spokojnie. Tutaj coś jeszcze pan grilluje, zaraz podejdę bliżej, zobaczę. Co my tu mamy? Jakieś hamburgsy, hot dogi, to jest to samo, co było tam, proszę bardzo. Hot dogi z parówami, to do tego jeszcze tą szynkę, ale ta szynka wiecie jaka jest, taka mielonka bardziej. Tam się nic nie działo, jak wam już mówiłem, a teraz wychodzę na główną drogę i teraz jak skręcę w prawo, to za pół kilometra jest Brazylia i można sobie przejść, więc nie wiem, czy dzisiaj my kolacji w Brazylii nie zjemy. Tutaj jakaś impreza, ale to bardziej prywatna, jakieś urodziny ktoś sobie zorganizował. Na głównej też spokojnie jakby, no nic nie ma. Tam się coś dzieje, sporo grillują, ale jak tu przejść? Tutaj zastawione jakoś dookoła, oni tu jakoś chodzili, bo zobaczcie, tutaj skrzyżowanie remontują, jakaś kanalizacja. Może gdzieś da się tutaj przejść, zaraz obczaję to. Widziałem, że miejscowi tędy chodzą, więc ja też przejdę środkiem szybko. Mam nadzieję, że mnie tu żadna policja zaraz nie złapie i nie pogoni. Dobra, jestem. Grillują tutaj, przepraszam, grillują jak w Brazylii. Takie dania sprzedają, patrzcie, żeberka, mięso. Tutaj pierś z kurczaka cała, nawet łapki można zjeść. Wołowina jest, tutaj tak samo. Patrzcie jaki grill. Kurczaki, buenas noches, patrzcie. Zaraz podpytam o jakieś ceny, ale przejdę się jeszcze tutaj kawałek. To jest dosłownie 200 metrów, ja mam do naszego hotelu już, więc jak ktoś lubi sobie pocykać, podsmokać, to taką łapkę tutaj zjeść sobie może. I dalej pewnie to samo, bo widzę, że tu we wszystkich miejscach jest to samo.
kiełbasy jakieś. Tak samo, kiełbasy, ryż, banan, makaron, kurczaki, patrzcie. Nie wiem, co tutaj jest w tym woreczku. Gdzieś tutaj się wbiłem ze złej strony. Pani mówi 1 do 12, druga mi, że do 10, jest koło 8, także jakbyśmy mieli tutaj przyjść, to mamy jeszcze czas, a ja muszę przyjść jakoś na drugą stronę. Ale jest tu chyba przejście tam dalej. Tam z tamtej strony coś się dzieje, a tutaj same jakieś budy. Wy tam za bardzo nie widzicie i pewnie też nie słyszycie. W tamtą stronę jakieś 200-300 metrów jest granica już z Brazylią. Jestem na jakimś skrzyżowaniu, tam coś sprzedają, tam muzyka gra, coś się dzieje, ale ja już idę teraz do hotelu, więc z Mariką wyskoczę albo właśnie tam, albo gdzieś w stronę Brazylii pójdziemy. Jak to brzmi, w stronę Brazylii. Wygląda na to, że jestem na miejscu. To jest ten hotel. Doszedłem tylko do hotelu, panowie już mnie tutaj poczęstowali. Czy... Zna najlepsze słowo. Muchas gracias. Jak tam, moja droga, nasz habitación? Zapraszam! Trochę już tu rozłożyłam. Klinka działa. O właśnie, Oczywiście. a ja potrzebuję. No jest tu łóżko spore. Jest łóżko, jest stolik, biurko, jest łazienka, zaraz. Też tak wygląda. Tak, no. Ładnie. Jak na taką dżunglę tutaj, no to... Prysznic taki standardowy, że po prostu rurka Tak, jest i leci zimna woda, ale generalnie sympatycznie prowadzi to starsze małżeństwo, a WhatsAppa właśnie obsługuje jej znajomy, z tego co zrozumiałam. Także tak, pranie, jeszcze z takich ważnych informacji, kosztuje 40 000 bez suszenia. Suszenie możesz w pokoju, pani powiedziała, gdzie tutaj no nie ma za bardzo warunków i tak jest tutaj czuć tę wilgoć w pokoju. Albo na górze rozwieszasz, po prostu mają jakby niedokończony budynek na górze i może i tam jest sznurek. To 36 zł za pranie, no to lekka przeginka. No i jest kuchnia, ale też używają Państwo, pokazała mi Pani. Nie ma miejsca? Nie ma miejsca. Nie ma garków? Garki może są, ale było wszystko zostawione, jakby ktoś tam teraz gotował, a to jakby Pani jest prywatna kuchnia, bo oni tutaj mieszkają, to starsze małżeństwo. A my możemy używać? My możemy używać, tak. Okay. Coś mi się wydaje, moja droga, że dzisiaj kolacja w Brazylii. Nie wiem, pan Tuk-Tuk powiedział mi, że właśnie po stronie Brazylii, że jest niebezpiecznie, że tutaj to jest super tranquilo i spokojnie i w ogóle fajnie, a właśnie na stronie Brazylii, że tam to głowę odcinają. No tak, zresztą byliśmy świadkami, jak się tam tłukły dziewczyny. No tak, no lud, ojej, to tam poszło jedna druga nie odpuściła? Ojej, tak, no jak byliśmy ostatnim razem. Jakieś 1,5 roku temu. Okej. Wyszliśmy z Marii na jedzenie. Idziemy najpierw na stronę Brazylii zobaczyć, co tam się dzieje. Na caipirinha, a nie tam na jedzenie. Na caipirinha, właśnie, zapomniałem caipi. Pamiętacie caipi w Rio de Janeiro, jak się lała? Po drodze mamy jakiegoś grilla, już sprawdzam, co tutaj serwują. A serwują, myślę, że to samo co tam. Podobnie, tutaj kiełbasa się cały czas podwędza, patrzcie. Ta pewnie dobra w smaku. To mi na wieprzowinę wygląda. Bardzo duży kawałek schabu z kością. La Choperia! Miejscowi pewnie tutaj przychodzą się upić. Tam jest granica, my idziemy, a tutaj stoi policja i sprawdza tych miejscowych dowody. Widzicie to? Kolumbia, my jesteśmy. Tam za chwilę będziemy w Brazylii, a przepłynięcie rzeki i będziemy w Peru. Idziemy na stronę Brazylii zobaczyć. Tutaj jest Kolumbia, patrzcie. Tutaj tuk-tuki stoją po kolumbijskiej stronie, panowie tu się nas zaczepiają. A tutaj, jest już granica. Tutaj jesteśmy w Kolumbii i teraz jesteśmy w Brazylii. W Brazylii już nie ma tutaj tuk-tuków, tylko są mototaksy już poprzebierani. Nawet jest flaga Brazylii chłopaków tutaj na tym. Tu jest dobrze pokazane, dokładnie. Jest Brazylia napisane. Nie wiem jeszcze, co to znaczy. Muszę się dowiedzieć, czy to w 52 tutaj ustalili granicę. Tu jest Kolumbia i patrzcie. To i na rogu, tu jest Mari w Brazylii i granica leci tak. Widzicie? Tutaj tak I właśnie, prawa strona Brazylia, lewa strona Kolumbia. To jest inny świat ta dżungla, patrzcie, panowie tutaj sprzedają w Brazylii paliwo, bo słyszeliśmy, że w Brazylii jest paliwo tańsze, więc ludzie przyjeżdżają z Kolumbii i panowie tutaj cyk, wlewają im do baków. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo tak słyszeliśmy, że jest tańsze. Marika teraz podpytała i okazało się, że w Brazylii paliwo jest tańsze i oni to sprzedają dla Kolumbijczyków. Takie tutaj miksy. Z tego, co się z panem dogadałam trochę, bo w portugalsku, trochę po hiszpańsku, że już stacje są zamknięte i bardziej się opłaca im tutaj przyjechać też, zatankować, niż w ciągu dnia kupować u nich. I kto by pomyślał, że będziemy dzisiaj nielegalnie w Brazylii? Jesteśmy tutaj na granicy, ja jestem teraz w Brazylii, Marika jest w Kolumbii, ale wracamy do Kolumbii i spróbujemy wymienić trochę gotówki pesosów na reale. Bo tam trzeba zapłacić już inną walutą. Tutaj nie ma problemu, bo w tych knajpeczkach, w restauracjach można płacić w 3 walutach. W pesosach, w solach i w realach. Tylko oni tutaj przeliczają, zaokrąglają. My byliśmy tam zapytać
drink kosztuje 10 reali i 10 tysięcy peso, a normalnie jak wymienimy, to będzie o 2000 taniej ten drink, więc lepiej się opłaca wymienić. Wymieniłam. A, Mariusz wymieniła, dobra, idziemy na caipirinę. 50 wymieniłam na 65, także... Tak. A tam byśmy mieli 50 za 50, więc tutaj mamy 15 do przodu, czyli 1,5 caipirini do przodu. Ła, idziemy! My też jesteśmy głodni, a pani tu ma jakieś burrito de pollo i 20 kosztuje. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Ale jeszcze przed kajpi zamówiliśmy sobie burrito. Zaraz zjemy jeszcze na kolumbijskiej stronie i pójdziemy na brazylijską. Ale już ta muzyka z brazylijska przed chwilą leciała, ta, którą mieliśmy kiedyś na statku, jak byliśmy po brazylijskiej stronie Amazonu. Wygląda na to, że taki imprezowy autobus jeździ po Kolumbii i po Brazylii. Jest nasze burrito, jeszcze Doritosy, śmietana. Bierzemy się za jedzenie smacznego. O, co to stopy! A ja biorę sobie lokalnie tutaj tamales od pani. Pani mi otworzy. Patrzcie, w bananie zawinięte. Biorę sobie mixto, czyli będzie kurczak i wołowina. Zaraz zobaczycie, jak wygląda w środku. Mam nadzieję, że jest jeszcze ciepłe. O, już widzę żółty kolor. No pięknie. Marika ma burrito, ja podjem trochę burrito i jeszcze później tym poprawię. I tak wygląda moje tamales. Biorę się za jedzenie. Smakuje? Smakuje. Nie po drodze nam po tą caipirinę, ale jeszcze zachodzimy do sklepu. Sklep, takie okienko tutaj, pani tam o. Bierzemy dużą wodę, bo nam się pić chce. No jak ja bym poszedł teraz na caipirinę, to bym ją wypił jednym duszkiem. I tak pewnie wypijesz. Jak ty mnie znasz. No i mamy. Tak by było z caipiriną. Chcę zobaczyć, jak będzie inaczej, bo coś czuję, że te caipirinę pierwszą to i nie ma. Tu jest tak gorąco, że ja stoję i się pocę. Jest duszno, kleje się cały. Po prostu wilgotność jest tutaj Wilgotność 70-80%, dlatego człowiek stoi i się poci. Idziemy się schłodzić. Chyba policja jedzie, bo ci z paliwem, patrzcie, uciekają od razu. Oni ich łapią. Na stronę Kolumbii uciekli, widzicie? Ale jaja. Ale co najlepsze, że ta policja, patrzcie, tutaj jest ta granica i policjanci nie przekroczyli granicy, tylko tu się zatrzymali, a ci uciekli na stronę Kolumbii, więc to pewnie Kolumbijczycy. No i wróciliśmy na stronę Brazylii, caipirinę. A co najlepsze jeszcze, że tutaj jest godzina późniejsza, jest 6 godzin różnicy z Polską, tam jest 7. Plus jeden, tak, do przodu. Chłopaki już szykują naszą caipirinę, tu oczywiście dużo cukru idzie. Caipirinę już się robią, któreś z tych jest nasze. Był też popcorn, ale już zjedliśmy. I tak wyglądają nasze caipirinę. Ja mam inny owoc, Marika ma nie, taki sam, ale go mnie bardziej zielony. No to zdrówko po tej brazylijskiej stronie, jesteśmy trochę bliżej Polski. Wracamy już na stronę kolumbijską, tutaj jest granica. W dzisiejszym vlogu często pada słowo granica. Tak mi się wydaje przynajmniej. Tak, wracamy na naszą Kolumbię. Zmieniamy też strefę czasową dosłownie za kilka metrów. Idziemy już w sumie do hotelu. Czy jeszcze byś coś zjadła? Nie, idziemy już. A zobaczcie, wróciły znowu panie i panowie sprzedają. No tak. Policja odjechała, bo patrzyliśmy, stali z 15-20 minut, pojechali, a oni z powrotem wrócili. I co jest dobre, że oni są z Kolumbii, oni popełniają przestępstwo w innym kraju, uciekają tam do swojego kraju, a ich policja już nie może ganiać. Jak będziecie w Letici, to idźcie na granicę, bo tutaj się więcej dzieje niż tam w mieście. Tutaj jakaś imprezka, rozkręcają się, dyskoteka. O, Mari jeszcze by poszła. Jeszcze po jednym to już będę tam na stołach tańczyła. Wróciliśmy już do pokoju. Czas spać. Myć się Myć się idziemy. i Tak, spać. czas na odpoczynek. Ciao. Bon dia. A zapomniałam, jak jest jakieś ciało. Obrigada. Obrigada. A więcej nie wiem. Ale my w Kolumbii jeszcze jesteśmy, więc buena noche. Buena noche.